Dzień dobry, witam Was na moim kanale, mam na imię Robert. Jeśli oglądaliście poprzednie dwa krótkie odcinki, które wrzuciłem na kanał, tam przedstawiałem, jak doprowadzam brzytwę chirurgiczną w apienicy do stanu takiego, że jest gotowa do golenia. Brzytwa ma około 40 lat, była w magazynie, fabrycznie zapakowana, ja ją rozpakowałem, wyczyściłem, usunąłem ogniska rdzy i została przeze mnie również naostrzona. Dzisiaj zaprezentuję Wam tą brzytwę w goleniu testowym, zanim pojedzie do kolegi Łukasza, który mi tą brzytwę przekazał do tego, żebym się nią zaopiekował. Teraz wygląda tak. I będzie testowe golenie tą właśnie brzytwą, brzytwa chirurgiczna. A do golenia użyję mydła użyczonego mi przez kolegę Roberta, Azylum. Takie mydło. Azylum Shave Works English Collection Bergamot Barbershop Shaving Cream. I powiem Wam, że faktycznie ta nazwa odnosi się w punkt do tego zapachu, który tutaj jest. To jest delikatny zapach bergamoty i powiem Wam, że jest też jakiś słaby niuans koloński. Pobieram próbkę, ale miękki krem. Pobieram próbkę do miski, zaraz zaaplikuję taki słoiczek. Ile tutaj jest gram? Spójrzmy. 6 uncji. 6 uncji. Taka ilość kremu. Prosty, krótki skład. Mam wrażenie, że to jest mydło na bazie roślinnej. I delikatny zapach barberskiej bergamoty. Taka ilość nieduża. Krem, mięciutki krem, bardzo miękki. Zaaplikuję do miseczki, ale mięciutki. Ojej. Rozleciało mi się to w palcach. Do miseczki. A nadmiar w pędzel. Żeby nic nie marnować. Przed goleniem przygotowanie zarostu. Sięgnę poręcznik. Przygotowanie zarostu, a do tego przygotowania użyję olejku Tufident Hill, też cytrusowy olejek, żeby ten twardy zarost dobrze zmiękczyć. Także dzisiaj będzie pierwsze golenie taką brzytwą testowe po 40 latach leżakowania w magazynie. Brzytwa okazała się, że jest w miarę dobry stan. Były ogniska korozji, ale zostały usunięte. I teraz pojedzie po tym goleniu w stanie nienagannym pojedzie do kolegi Łukasza, ponieważ kolega w rozmowach ze mną poinformował mnie, że goli się szawetką, a chciałby spróbować brzytwy. Zapewniam Cię, Łukaszu, że brzytwa jest biegunowo bardziej przyjemna niż szawetka i naprawdę brzytwy dają całkowicie odmienne odczucia względem szawetek czy innych sprzętów. Simpson Commodore. Miseczka od pani Wioli. Patrzcie, co się dzieje z mydłem. Z kremem. Shaving cream. Z kremem już zniknął. Teraz pozostaje mi delikatny zapach bergamoty, ale tak jakbym tu jeszcze zielone jabłko czuł. Delikatny zapach. Trochę przypomina mi naszą wodę kolońską Przemysławkę zapachu. Też taki
Trochę owocowy zapach. Bergamota, wiadomo, owoc. Proszę, co się dzieje z tym kremem. Piana powstaje natychmiast. Ta miska ma taką fakturę, że są nierówności, fajnie artystycznie wykonane i te nierówności też pomagają temu, żeby wtłoczyć więcej powietrza w mydło. Nic się złego z pianą nie dzieje. Patrzcie, jak banalnie łatwo się wytwarza. Dodam jeszcze troszkę wody, dosłownie kilka kropli, bezpośrednio z kranu. Proszę bardzo, co to jest? Piana już zaczyna się ciągnąć. Jak widzimy, wytworzenie piany to jest śmieszna sprawa. Bardzo prosto. No, muszę część odłożyć do miski, bo nie chcę gubić w umywalce. Owocowy zapach, delikatny, trochę z niuansem kolońskim. No, proszę Państwa, jak widzę, wytworzenie piany tutaj z tego mydła, piana już się błyszczy. To nie jest żadna trudność. Jak widzimy, powstaje tej piany duża ilość. Zobaczymy za chwilę, jak zostanie zmiękczony przez nią zarost. Przyjemny, cytrusowo-owocowy zapach. Brzytwa, którą się ogolę, była produkowana do użycia w szpitalach, do golenia pacjentów przed zabiegami, do golenia pola operacyjnego, ale jest to symetryczna brzytwa, więc równie dobrze może posłużyć także do golenia skóry, do golenia twarzy. Brzytwa z symetrycznym szlifem. To jest taki szlif zbliżony do klina. Tak wygląda. I nią się dzisiaj ogolę pierwsze golenie testowe. Włosy na ręce ścina. Włosy na ręce ścina od samego dotknięcia. Proszę, odskakują. Nie wiem, czy to złapie. Obiektyw pewnie nie, ale uwierzcie mi, na całej długości krawędzi tnącej włos jest ścinany od dotknięcia. A jak goli? Zobaczmy. Taki szeroki, taki gruby szlif. Osobiście mi pasuje, bo miałem przyjemność golić się brzytwą specjalną o takim głębszym szlifie, ale wcześniej brzytwą, którą użyczył mi kolega Michał, to była brzytwa Wisła i tam był prawie klin. Nawet był szerszy blank niż, ależ to jest przyjemne pędzlowanie. Nawet był szerszy blank w Wiśle niż tutaj w tej chirurgicznej brzytwie. Łukasz, zachęcam Cię. Również jak będziesz próbował, żebyś się nie zniechęcał. Bo możliwe, że pierwsze razy nie wyjdą, ale tak miesiąc czasu treningu z brzytwą to już jest opanowanie do tego stopnia, że można się golić. Zaczynamy.
Łukasz, będziesz miał świetną brzytwę. Nic więcej nie trzeba mówić. Brzytwa po wyjęciu z tego zielonego pudełka plastikowego była fabrycznie podostrzona, ale trzeba było się wysilić, żeby włos trzeba było popchnąć, żeby się odciął, a tutaj włos po moim ostrzeniu odskakuje od dosknięcia. Nie chwaląc się. Kolego Łukaszu, zaczynasz od bardzo dobrego sprzętu i życzę Ci, żebyś złapał takie drążenie brzytwy. To jest bardzo sztywny blank. To jest blank, który nie podlega żadnym wibracjom. I daje stabilne, to jest bardzo stabilne ostrze. Pierwsze przejście już jest bardzo, bardzo dobrze. Druga strona twarzy. Co mogę powiedzieć o mydle? Zmiękczenie plus ostra brzytwa. Jest taki efekt. Widzę po zgarnięciu piany, zostaje na skórze naprawdę dobre nawilżenie, super nawilżenie. Mydło roślinne o ciekawym zapachu. Czekałem na to golenie, bo chciałem się upewnić, że sprzęt przygotowany przeze mnie jedzie do człowieka w doskonałym stanie i tak jest. To jest druga brzytwa chirurgiczna przygotowana przeze mnie. Pierwsza pojechała do Krzysztofa. Bardzo, ale to bardzo odpowiada mi taki szlif brzytwy, prawie klin. Super stabilne ostrze, przyjaciele. Tutaj z racji, że to jest brzytwa chirurgiczna, ma przeznaczenie do szpitala. To okładki ma, kochani, metalowe. To jest stal nierdzewna. To jest nierdzewna stal. Drugie przejście. Patrzcie, jaka piana. Jak widzieliście, dałem dosyć dużo wody. Ale to nie wpłynęło negatywnie na jakość piany, a nawet jak widzicie, pozytywnie. Bardzo śliska piana. Mega śliska. Robert użyczył mi jeszcze 3 bądź 4 jeszcze mydła oprócz tego, które Wam prezentuję. I te mydła także za jakiś czas pojawią się na kanale. Oraz będą mydła od Karola.
też dużo ciekawych mydeł. Także zapraszam Was do odwiedzin. A już niedługo będzie coś nietypowego u mnie na kanale, ale będzie to odcinki, mam nadzieję, przeznaczone dla młodych chłopaków, którzy chcą zacząć golić się jak mężczyźni. Także zachęcam do subskrypcji, żeby mnie śledzić, komentować, rozmawiać. Kiedy ostrzyłem te wapienice, powiem Wam, że to są brzytwy z bardzo twardej stali. Wszystkie właściwie dzwoniły na kamieniu jak szkło. Więc ongiś, mówiąc w starym polskim języku, przykładano się w Polsce do tego, żeby ta stal żeby te produkty były dobrej jakości. A tutaj, jak widać, ta wapienica radzi sobie całkiem ładnie. Jak we wszystkich wapienicach, krawędź śniąca jest ekstremalnie cienka. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale to też świadczy o jakości geometrii brzytwy. Tutaj krawędź śniąca jest. Ja mam słaby wzrok, trzeba się naprawdę dobrze przyjrzeć, żeby ją dojrzeć. Szczerze mówiąc, myślałem, że te okładki metalowe, ciężkie, to znaczy ciężkie, nie ciężkie, ale może cięższe niż w większości brzytew. Myślałem, że będą stanowić jakiś kłopot w balansie brzytwy, ale wydaje mi się, że jest nieźle. Całkiem fajnie mi się nią operuje. Może dlatego, gdyż aczkolwiek jest taki gruby szlif, więc blank sam z siebie jest taki sam prawie ciężki jak te okładki, więc balans jest dobry, mimo wagi brzytwy. Jednak właśnie tutaj rekompensatą jest to ten sztywny blank. Jak słyszycie, dźwięk jest zupełnie inny niż w brzytwach, które są drążone bardzo głęboko. Bardzo stabilne ostrze. Swego czasu miałem brzytwę firmy Wacker Chevalier właśnie dokładnie z takim samym czołem. Blank był trochę inny, ponieważ tam drążenie było bardzo głębokie, ale było takie samo czoło jak tutaj, angielskie bądź irlandzkie, jak zwał, tak zwał. Pokażę Wam, tylko opłuczę brzytwę. Mimo takiego rozcieńczenia piany i tak jeszcze jest mocno esencjonalna ta piana. Widzicie? Taki blank. Takie, przepraszam, czoło dokładnie takie same jak miałem w tej serii, w brzytwie z serii Wacker Chevalier. A teraz ta brzytwa znalazła się w dobrych rękach. Pozdrawiam Karola. Ostatnie przejście. Mydło. Mimo delikatnego zapachu mydło jest wyczuwalne. Patrzcie.
Skóra mnie nie szczypie. Odświeżający zapach bergamoty i owoców. Myślę, że zgrałoby się to mydło z naszą Przemysławką. Naszą wodą kolońską, z polskiej produkcji Przemysławką, znaną od pokoleń. Ostatnie przejście brzytwą chirurgiczną dla Łukasza. Policzki zostały ogolone, przyjaciele, z tego co poczułem. Nie chciałem nic mówić, zanim nie skończę golenia, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Policzki zostały zgolone po pierwszym przejściu. Bardzo, bardzo, bardzo łagodna brzytwa. Coś pięknego. Do nauki golenia tym narzędziem jak najbardziej. Domyślam się, że to francuskie czoło nie bez powodu zostało zastosowane w tego rodzaju brzytwie, ponieważ takie czoło umożliwia dotarcie w różne zakamarki, w nierówności ciała, twarzy bądź reszty ciała, więc przed goleniem, przed zabiegiem chirurgicznym, przed zabiegiem na powłokach ciała, na pewno takie czoło jak to świetnie zdawało egzamin. Powiem Wam, że tak samo delikatnie ogoliła mnie Wisła, Wapienica Wisła. Tak samo. Kto wie, czy nawet ta jeszcze nie bardziej delikatnie i dokładnie. No dokładnie to wiadomo. Ale ta jest mega delikatna brzytwa. Powiem Wam, że nawet odczucia mam podobne, goląc się tą brzytwą do golenia kamisorii. Żadnego przegolenia, mimo skóry narażonej na czynniki atmosferyczne. Ja pracuję na zewnątrz. No spójrzcie. I czy nie może cieszyć takie golenie? Jakość golenia, precyzja do golenia, dokładność, delikatność. Spójrzcie. Skóra. Skóra jest nieprzegolona. Można się niespiesznie w sobotę golić. Będziesz miał, Łukaszu, wkrótce, w przyszłym tygodniu, jak brzytwa do Ciebie dojedzie. Bardzo ostrą, dobrze zaopiekowaną brzytwę. Przed wysyłką jeszcze zostanie nawecowana i będzie gotowa do golenia. Po wyjęciu z pudełka zdezynfekowana. Po wyjęciu z pudełka przetrzesz wazelinę, smar, którym będzie zabezpieczony blank, i zapraszam do golenia i do komentowania, do kontaktu. No proszę Państwa,
Koczuchwą jeszcze. Chcę trochę przedłużyć to golenie, bo jest przyjemne. Też już niewiele jest do cięcia. To już jest czepialstwo, ale naprawdę golenie bardzo przyjemne. Nic dodać, nic ująć. Ale jeszcze tu. Skóra niepodrażniona, mydło nie powoduje dyskomfortu, a właściwości mydła są, przyjaciele, są wybitne, naprawdę. Z tego, co tutaj mogę poruszyć. Dobra, wystarczy. Bo zaraz będzie mi odrastał, później nie wiadomo jak długo. Po goleniu użyję wody hiszpańskiej Lea o delikatnym zapachu. Nie mam przemysławki. Umyjemy sobie blank tym chirurgicznym narzędziu. Blank jest wypolerowany na lustro. On już fabrycznie w pudełku był dosyć lśniący, ale ja jeszcze tutaj parametry tej brzytwy poprawiłem. Wyczyszczę, zakonserwuję, pójdzie do przyjaciela Łukasza. Następnym razem, mam nadzieję, że już wkrótce, chłopaki młode, mam nadzieję, że to będzie odcinek skierowany do Was. Będę chciał Wam coś powiedzieć. Jeśli chcecie się golić jak prawdziwy Sigma, to będzie odcinek dla Was. Proszę Państwa. To jest to. Woda po goleniu Lea. Odświeżająco, łagodząca. Powiem Wam, że nawet pasuje ten zapach do tego mydła. Mydło jest o nienachalnym zapachu. Przyjemne. I ta woda również ma taki zapach odświeżający. Tak więc, reasumując, podsumowując, mydło wyrobione w misce od pani Wioli. A zostało jego jeszcze w tym węzełku tyle. Patrzcie. Woda ze środka, a mydło jak najbardziej treściwe. Piana ciągnąca. Dobra rzecz. Ja bym temu mydłu dał, gdyby było jeszcze bardziej pachnące, to bym dał dychę, ale daję 9 mocne. Od buzi od żony gwarantowane, bo twarz jest gładka, zadbana. Tymczasem pozdrawiam, zapraszam na kolejny film i zapraszam, odwiedzajcie 2ostrza.pl. Cześć.